Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Arcybiskup Marcel Lefebvre to postać kluczowa dla środowiska tradycji katolickiej. Nawet ci, którzy krytykują założone przez niego bractwo kapłańskie świętego Piusa X, skłonni są zazwyczaj uznawać, że obecna postać bractwa oddaliła się od ideałów wyznaczonych przez Marcela Lefebvre'a. Uważam, że jest wręcz przeciwnie, że postawy zarówno kapłanów, jak i wiernych obecnego bractwa kapłańskiego świętego Piusa X są konsekwentnym i wiernym realizowaniem tego modelu, który został przez samego arcybiskupa zainicjowany. Dlaczego tak jest? Ten film jest właśnie po to, by to uzasadnić. Zapraszam do oglądania. Tradidi quod ed accepi. Przekazałem, co i otrzymałem. Powyższa dewiza została umieszczona na grobowcu arcybiskupa Marcela Lefebvre'a, zmarłego 35 marca 1991 roku w Martigny w Szwajcarii. Poniżej nakreślę pokrótce jego biografię i zasygnalizuję wątki, spośród których kilka w dalszej części tekstu rozwinę i przeanalizuję. Urodził się 29 listopada 1905 roku w Tourcoing we francuskiej katolickiej rodzinie. Był jako ksiądz, biskup, a w końcu arcybiskup Dakaru prężnym organizatorem misji w Afryce Zachodniej. Przez papieża Jana XXIII został powołany do komisji przygotowawczej Soboru Watykańskiego II, w którego obradach aktywnie i krytycznie uczestniczył. Jak przyznaje wyświęcony później przez niego biskup Bernard Tissier de Maleret w słynnej książce Marcel Lefebvre Życie, arcybiskup podpisał wszystkie dokumenty Soboru, wbrew temu, co sam z racji zapomnienia twierdził. Sam arcybiskup nie tylko nie był przeciwnikiem zmian we mszy świętej, ale wystosował pewne propozycje reform. Jego późniejsze zarzuty dotyczyły raczej tego, jaki ta reforma konkretny kształt przybrała, a szczególnie dokumentów, które według niego zawierały poważne błędy doktrynalne zagrażające wierze. Na prośbę wiernych i kleryków jako emerytowany arcybiskup skłonił François Charrier, biskupa Lozanny, Genewy i Fryburga, do powołania Bractwa Świętego Piusa X. Bractwo miało odprawiać mszę świętą w wersji sprzed najnowszej reformy Pawła VI. W bractwie roku 1974 została przeprowadzona wizytacja apostolska, w trakcie której miało dojść według arcybiskupa do gorszącego zachowania wizytatorów, podważających przy seminarzystach zasadność m.in. celibatu. Arcybiskup, wzburzony owym zgorszeniem, spodziewający się krytycznej opinii, opublikował, jak sam później przyznał, pod wpływem wzburzenia, słynną deklarację, w której dokonał arbitralnego podziału na Rzym odwieczny i Rzym modernistyczny, neoprotestancki. Ten drugi oskarżył o nieprawowierność. Wbrew przewidywaniom arcybiskupa, opinia wizytatorów o wspólnocie, której przewodził, była bardzo przychylna. Mimo to za deklarację arcybiskupa został ukarany nie tylko on, ale i całe bractwo oraz seminarium, którego Watykan poprzez komisję kardynałów zebraną przez papieża w tej sprawie pozbawił swojej aprobaty i zakazał im działalności. Arcybiskup głównie to wyrzucał Watykanowi, że wbrew prawu kanonicznemu zostało ukarane również bractwo i seminarium. W czerwcu roku pańskiego 1976, pomimo upomnienia samego papieża, wyświęcił bez jego zgody seminarzystów na księży, co jako niezgodne z prawem kanonicznym poskutkowało ukaraniem arcybiskupa suspensą ad divinis, pozbawiającą go możliwości sprawowania publicznych funkcji i sakramentów poza sytuacjami takimi jak nagłe zagrożenie czyjegoś życia i niemożność udzielenia koniecznych sakramentów przez innych kapłanów.
działalność bractwa została przez papieża ponownie pozbawiona aprobaty i prawomocności. Równolegle działały różne środowiska, dużo bardziej radykalne niż arcybiskup Lefebvre, na przykład sedewakantyści i sedeprywacjoniści, wyrzucający arcybiskupowi paktowanie z Rzymem, niekonsekwencje i ukryty sedewakantyzm. Według nich od Jana XXIII albo nie było już papieża, albo był, ale z racji trwania przez niego w herezji nie mógł pełnić swojej władzy, a więc należało się od niego odciąć. Kombinacji owych postaw było i jest więcej. Środowiska te wywierały na arcybiskupa nieustanny nacisk w tym samym czasie, co środowiska z Watykanu. W bractwie było sporo ukrytych sedewakantystów, często wydalanych albo samodzielnie odchodzących. Sam arcybiskup Lefebvre prowadził rozmowy z papieżem Pawłem VI, które w pewnym momencie utknęły w martwym punkcie. Po wstąpieniu na tron papieski Jana Pawła II arcybiskup Lefebvre wyraził nadzieję, że jego postulaty krytyczne wobec Soboru i Nowej Mszy znajdą u papieża większe zrozumienie. Sam Wojtyła bowiem w trakcie Soboru Watykańskiego II wygłaszał krytyczne uwagi choćby do schematu o wolności religijnej, co według arcybiskupa Lefebvra mogło być zapowiedzią dobrych rokowań. Nowy papież wyraził chęć udostępnienia szerszej grupie wiernych i kapłanów możliwości odprawiania według starego mszału. Rozmowy, w których pośredniczył w dużej mierze kardynał Ratzinger, skończyły się podpisaniem porozumienia w maju roku 1988. W ramach niego papież miał pozwolić na wyświęcenie biskupa wskazanego przez arcybiskupa Lefebvre, a ten zadeklarował powstrzymanie się z publiczną krytyką Soboru Watykańskiego i na pozytywną otwartość na studium jego dokumentów. Arcybiskup Marcel porozumienie podpisał, po czym swój podpis wycofał, stwierdzając, że warunek zaakceptowania Soboru jest nie do przyjęcia. Uznał przy tym, że nie ufa Watykanowi, który może przeciągać datę wyświęcenia biskupów w nieskończoność, aż do jego coraz bliższej śmierci. Wrócił więc do postawionego wcześniej papieżowi warunku, że święcenia muszą się odbyć 30 czerwca, a biskupów musi być 4, przez arcybiskupa Lefebvra papieżowi wskazanych. Ostatecznie owych 4 biskupów, Bernarda Fellaia, Alfonsa de Galaretę, Bernarda Tissier de Maleret i Richarda Williamsona wyświęcił 30 czerwca. Papież ogłosił w dokumencie Ecclesia Dei Afflicta, że arcybiskup, stawiając papieżowi warunki i dokonując święceń bez jego zgody, uzurpuje sobie w istocie papieską władzę, co jest czynem schizmatyckim, przez który arcybiskup i wszyscy wyświęceni i współwyświęcający sami zaciągnęli na siebie ekskomunikę. Ekskomunika była więc nie tyle za sam czyn i za samo nieposłuszeństwo, ale za postawę, w której arcybiskup, stawiając papieżowi warunki, postawił się praktycznie w jego miejscu. Owa okoliczność poddaje w wątpliwość tłumaczenia bractwa, że według kodeksu prawa kanonicznego, nawet jeśli arcybiskup się mylił, to działając w subiektywnym przeświadczeniu wyższej konieczności, owej ekskomuniki na siebie nie zaciągnął. Księża bractwa, którzy nie zgodzili się w sumieniu na nieposłuszeństwo arcybiskupa, założyli w większości na warunkach wynegocjowanych w zerwanej umowie arcybiskupa Bractwo Świętego Piotra. Miało ono pełną aprobatę papieża, potwierdzoną już w tym samym dokumencie, w którym ogłosił ekskomunikę arcybiskupa Lefebvra. I tak 3 lata przed śmiercią arcybiskupa rozpoczęła się historia Bractwa Świętego Piusa X, ale pozbawionego już całkowicie kościelnej aprobaty, którego biskupi uznani zostali za ekskomunikowanych. Następcy arcybiskupa próbowali prowadzić w późniejszych latach rozmowy z Rzymem, szczególnie za kadencji biskupa Fellaia. Papież Benedykt ogłosił motu proprio Summorum Pontificum, w którym uznał, że mszę w Starym Rycie można powszechnie odprawiać. W roku 2009 papież Benedykt XVI zdjął ekskomunikę z 4 wyświęconych biskupów. Rozmowy z Rzymem trwały.
a ich rzekomo zbyt uległy wobec błędów doktrynalnych charakter budził sprzeciw części bractwa, w tym biskupa Williamsona, który założył Bractwo Świętego Piusa X tradycyjnej obserwancji i ostatecznie został wydalony z FSSPX, pierwotnego Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X, za nieposłuszeństwo. W ostatnich latach Bractwo Piusa X otrzymało od papieża Franciszka przedłużone pozwolenie na udzielanie sakramentu spowiedzi. To w skrócie tyle. W następnych odcinkach przyjrzymy się konkretnym wypowiedziom arcybiskupa, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście jego wierni są mu niewierni. Znaczna część analiz wypowiedzi arcybiskupa i jego uczniów była już tutaj prezentowana. Zapraszam do jej zgłębiania.